Krótki wstęp. Ten film powstał jeszcze przed wojną, miał pójść dokładnie 24 lutego rano. Z oczywistych względów wstrzymałem się z publikacją filmu o czołgu i zająłem się pomocą dla Ukrainy, w ramach której m.in. wysłaliśmy 12 samochodów terenowych. A publikuję ten film teraz, bo ani nie jest on wojenny, ani polityczny, a zresztą czołgi już obecnie bardziej niż czymś przerażającym kojarzą się z traktorami i romami, którzy je podwędzają, więc można się też pośmiać z radzieckiego T-34, który ma już 80 lat. Także miłego oglądania, a w opisie zostawiam wam link do zbiórki Polskiej Akcji Humanitarnej, bo nasza zbiórka z irytującym historykiem już się zakończyła. No i przypominam, że Putin miesza bigos łokciem. Czołg do filmu udostępniło Muzeum Techniki Wojskowej Gryf z Pomorza. Ogólnie to odwiedźcie ich, bo wszystko u nich jeździ i żyje i można tam porobić naprawdę fajne rzeczy. Linki macie w opisie. Witajcie w specjalnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy, w którym przetestuję czołg, czyli będzie to czołgobieda, bo też i T-34 w pełni pasuje do określenia bieda. I jest to też nie byle jaki czołg, bo poza wzięciem udziału w jakimś pierdylionie konfliktów w XX wieku i tym, że walnie przyczynił się do tego, że Niemcy przegrali II wojnę światową, wystąpił w doskonałym polskim serialu Czterej pancerni i pies. Nie wierzę, że go nie oglądaliście, a jeśli nie oglądaliście jakimś cudem, to polecam. Co prawda trochę propagandowy, jak wszystko w tamtych czasach, ale i tak wspaniały. A że do testu mamy egzemplarz T-34 z Wojska Polskiego i to dokładnie ten sam model co w serialu, nawet w pełni naśladujący tego z ekranu, to ja dzisiaj trochę wejdę w rolę serialowego psa Szarika, czyli może nie za bardzo się na czymkolwiek znam, ale za to jaram się jeżdżeniem czołgiem. Jedyna różnica to może to, że prawdopodobnie jestem mniej rozsądny od Szarika, bo on nie zbierał polonezów. I na pewno wolniej wsiadam i wysiadam z czołgu. Tak czy srak, ten tutaj T-34 to prawilny egzemplarz z Wojska Polskiego wyprodukowany jeszcze w czasach II wojny światowej, w której nawet wziął udział i oberwał. Może walczył w ramach II Armii Wojska Polskiego pod Studzienkami? To już trudno ustalić. Za to na pewno jest czołgowym odpowiednikiem Passata z Niemiec po dzwonie, wyspawanego z 3, bo ma spawany cały przód kadłuba i to tak całkiem 2/10. Panie, ten czołg nie był bity. Janek z Guslikiem tylko do kościoła jeździli, stan gabinetowy. Bierz, nie zastanawiaj się, bo już gówno stanu w Afryce dzwonili, że jadą z lawetą, bo potrzebują do kolejnego starcia o nic nieznaczące zadupie. No ale dobra, po kolei. To co tutaj widać to T-34-85, czyli ulepszona wersja T-34 z lepszą wieżą i działem. W zasadzie jego ostateczna forma. Właśnie takim rudym jeździli serialowi Czterej Pancerni. A jak już się raczej domyśliliście, nie od razu tak wyglądał. Historia jego projektowania to jest ogólnie najbardziej radziecka opowieść jaka może być. W sensie, jeśli znacie żarty o Rosji sowieckiej, to teraz opowiem wam kilka, które nawet nie są żartami. Otóż pracę nad tym czołgiem rozpoczęto gdzieś w połowie lat 30., a w 37, kiedy nabierały tempa, aresztowano szefa projektu. Chuj wie dlaczego, prawdopodobnie jak to w ZSRR, popełnił jakąś straszną zbrodnię pokroju powiedzenia, że Józef Stalin ma małego, albo że za cara były niższe podatki i myk do łagru. W sumie gościa od projektowania silnika spotkało to samo. Pewnie krzywo się spojrzał na portret wodza w obecności jakiegoś nadgorliwego NKWD-sty. A oni wszyscy byli nadgorliwi, bo ogólnie, żeby wstąpić do takiej formacji, to trzeba było być równym zjebem. W sensie, tu nawet nie będę żartował. NKWD to były najgorsze chuje całego ZSRR. No ale ryba psuje się od głowy. Stalin był pojebany, więc i jego przydupasy musiały takie być. Swoją drogą Rosjanie mają wieloletniego pecha do przywódców, który trwa aż do dziś. Ciągle megalomanii z małym turboptysiem i marzeniami o podboju całego świata. No ale nie o tym. Projekt przejął Koszkin, który wraz z ekipą opracował najpierw prototyp A-20, który zapierdalał nawet 85 km na godzinę, ale w zasadzie niewiele mu to dawało, więc potem zrobił A-32. I to z tego właśnie prototypu narodziło się właściwe T-34. Czemu akurat 34? Wtedy Koszkin wymyślił koncepcję tego czołgu, wtedy zrobiono dekret o rozwoju sił pancernych i parę innych bzdurnych powodów. Ruscy zawsze lubili dziwne cyferki przy oznaczaniu swoich pojazdów. Zostało im to nawet przy ładach. Teraz ciekawostka. Pierwsze prototypy T-34 miały zdejmowane gąsienice i opcję jazdy na kołach.
W finalnej wersji już tego nie było, choć zawieszenie dalej opierano na konstrukcji Christiego, która pozwalała na takie manewry. W skrócie duże, niezależnie zawieszone koła, koło napędowe z tyłu. No ale dobra, mamy 40 rok, zima. Powstały pierwsze prototypowe T-34, te docelowe. Dokładniej 2 sztuki. A gdzie? No tak, zapomniałem o kolejnym niesamowicie sowieckim wątku. Otóż projektowaniem czołgu T-34 zajmowała się charkowska fabryka, uwaga, parowozów. Tak, kurwa, parowozów. A podczas wojny jednym z największych wytwórców tego czołgu była fabryka traktorów w Stalingradzie. Ogólnie w Rosji Sowieckiej nawet fabryka lalek potencjalnie mogła być tak naprawdę fabryką czołgów, a cukiernia bunkrem. Zaś losowy traktor w polu mógł być zamaskowanym czołgiem. Jak w tym legendarnym żarcie z radzieckim Radiem Erewań. Radio Erewań podaje, grupa komunistów chińskich zaatakowała pracujący w polu radziecki traktor. Traktor odpowiedział celnym ogniem kilku dział rakietowych, po czym odleciał w kierunku Moskwy. Ministerstwo Rolnictwa ostrzega chińskich towarzyszy, że jeśli incydent się powtórzy, na pola zostaną wysłane kombajny. Tymczasem wróćmy do zimy 40 roku i prototypowych T-34. Otóż w ramach testów, a raczej nie testów, tylko pokazu jakie są zajebiste przed Stalinem i innymi ziomkami z kierownictwa ZSRR, wyruszyły w długą drogę z Charkowa do Moskwy. Zaledwie 2000 km na strzała. Prototypowym czołgiem z prędkością marszową pewnie gdzieś w okolicy 40, może 50 km na godzinę. Tutaj trochę zaspoileruję, ale w T-34 podczas jazdy niemiłosiernie pizga. Po pierwsze, nie było tam czegoś takiego jak nagrzewnica. Ogrzewanie polegało na tym, że za plecami załogi pracował sobie cieplutki silnik i on miał ogrzewać wnętrze. W efekcie ci w wieży bliżej silnika mieli jako tako, ale na przykład kierowca miał przepierdolone, bo siedział najdalej. Co więcej, jego właz z reguły był nieszczelny, więc wiało mu w mordę zimnym powietrzem. Super sprawa. Więc czym się skończył ten wspaniały marsz 2 T-34 z Charkowa do Moskwy? Otóż w jednym z nich jechał szef projektu, Koszkin, który po fakcie zmarł na zapalenie płuc, skrajnie wyniszczony tym przejazdem. Jakie to jest sowieckie i bezdennie głupie. Chuj, że stracimy ważnego inżyniera, w ramach propagandy to on musi robić debilny przejazd na pałę z Charkowa do Moskwy. Zresztą pajacy z kierownictwa politycznego chciały od razu te 2 czołgi rzucać na front w Finlandii. Na szczęście nie zdążyli. Projekt po Koszkinie przejął towarzysz Morozow. Po serii durnych politycznych przepychanek i prób zablokowania produkcji dla zasady, byle inny towarzysz nie miał większych zasług, T-34 trafiło do produkcji. Ogólnie zbierał dobre opinie w jednostkach wojskowych, choć szybko okazało się, że ma skrzynię biegów z gównolitu, podobnie jak mechanizmy wybierania biegów. Gąsienice też były marne, a system skręcania zrobiono ze stopów biedum i stalinium. Ale spoko, to było jeszcze przed wojną. Jak już wybuchła, w okresie kiedy Ruscy dostawali od Niemców wpierdol, osiągnęli taki poziom produkcji byle szybciej i taniej, jakiego nigdy nie osiągnęło na przykład FSO. Otóż zaczęli wypuszczać czołgi na front w ogóle kurwa niepomalowane. Spawali je stopami jakiegoś Jurija, który 2 dni wcześniej orał pole i nie widział na oczy spawarki, albo jakiejś maszy, której pasją było szycie ubrań, a nie skręcanie skrzyń biegów do czołgów. W efekcie taki czołg osiągał piorunujący przebieg międzyremontowy wynoszący całe 200 km. Nie żartuję. Był tak chujowy, że pojechałby z Warszawy do Radomia, wrócił i nadawał do kapitalnego remontu. Ale chuj to kogo obchodziło. Taki pojazd w 42 średnio przejeżdżał 66 km, zanim dopadł go niemiecki pocisk. Lekko przerażające. Z głównych zmian to w okolicach 43 roku, a raczej jego końcówki, T-34 dostało nową skrzynię biegów z 5 przełożeniami zamiast 4 i nowe sprzęgło oraz największy lifting. Zmianę wieży z małej z 76 mm działem na taką jak tutaj 3-osobową z działem 85 mm. I tak czołg od tej pory nazywał się T-34-85. Po wojnie już odpuszczono sobie poważne zmiany, bo i tak wyprodukowano ich tyle w czasie wojny, że potem nie było warto. I tyle jeśli chodzi o historię. Co do konstrukcji tego czołgu, to chyba nie muszę mówić, że nie będziemy rozmawiać o wyglądzie. Czołgi nie miały absolutnie wyglądać, tylko robić robotę. Więc zacznijmy od kadłuba. Z przodu znajdziemy coś, co w 40, a nawet 41 robiło srogą robotę. Pochyły pancerz, znacząco zwiększający szanse na rykoszet pocisków. To było coś, czego Niemcy jeszcze nie mieli, kiedy atakowali Związek Radziecki i było to innowacyjne. Poza tym nie były to zrobione też ze stopu stalinium i biedum. To akurat było robione z porządnych materiałów. Ogólnie z wszelkich raportów wywiadowczych aliantów wynikało, że T-34 nie tylko było udane konstrukcyjnie, ale tam gdzie trzeba, by wóz działał, używano odpowiednich materiałów i wystarczającej jakości wykonania. Natomiast cała reszta na odpierdol. Włazy wycinane chujowo, potem poprawiane szlifierką, żeby w ogóle się zamknęły. W ramach obcinania kosztów w kadłubie praktycznie nie korzystano z zaokrąglonych elementów. Dopiero nowa wieża spawana z odlewanych elementów była zaokrąglona. Ale za to jej obróbka to jest kurwa 100% jak dla obcego.
Cała jest w wadach odlewu, nierówna i chropowata. Zobaczcie okolice jarzma działa. Co to ma być? Chuj, ważne, że było tanio, szybko i robiło robotę. A że wygląda jak gówno, no i co z tego? Niemieckie wyglądały lepiej, za to przegrały wojnę. Bo ogólnie to T-34 zaskoczyły Niemców tym, jak były dobre. Po prostu były projektowo nowocześniejsze od niemieckiego sprzętu w 1941, kiedy zaczęła się wojna Rzeszy ze Związkiem Radzieckim. De facto niemiecka Pantera sporo czerpała właśnie z T-34, m.in. właśnie pochyły pancerz. Dookoła na kadłubie znajdziemy jeszcze milion uchwytów, dodatkowe zbiorniki na paliwo i inne takie przydatne dodatki. Zwłaszcza te uchwyty się przydawały. Radziecka piechota często korzystała z pancerza czołgów jako polowej taksówki. W końcu po co biegać, jak można podwieźć dupę na czołgu? No dobra, zacznijmy od pozycji dowódcy, który ma tutaj, powiedzmy, że stosunkowo wygodnie, jak akurat nie ma celowniczego, bo jak jest celowniczy, to trzeba bardzo podkulić nogi, to wiecie, takie siedzenie samemu za sobą w T-34 nie należy do najwygodniejszych, no nie powiedział, to samochód osobowy. Z wyposażenia, jakie tutaj mamy, jest to wspaniale przeszklona pozycja dowódcy czołgu. Dookoła mamy wizjerki. Te wizjerki są o tyle śmieszne, że je sobie można tak zasłonić, na wypadek, gdyby ktoś do nas strzelał z karabinu maszynowego i pocisk mógł nam przejść prosto w oko. To jest podobno dość nieprzyjemne. Więc dookoła włazu mamy takie oto piękne wizjerki. No i mamy najfajniejsze, co może być, czyli peryskop. To jest ten legendarny peryskop z 4 pancernych. Oni tak się agresywnie z nim odwracali. Nie wiem, jak oni to robili tak agresywnie, bo zauważcie, że jak wypierdolę go tak na maksa w prawo, to mój łeb już jest kurwa wgnieciony w drugi wizjer. Więc jest to wspaniały sposób na to, żeby się uszkodzić. Natomiast ten peryskop ma jeden fajny bajer. Łapiemy sobie tutaj u góry, trzapiemy jak to w ruskim czołgu i generalnie obracamy i będziemy patrzeć do tyłu. No i wracamy go z powrotem. Blokuje się jak to kurwa w ruskim czołgu. Mocujesz się 15 minut i już możesz patrzeć z powrotem kurwa do przodu. No i generalnie dowódca to jakieś nudy, nie? Tu jakaś radiostacja, komunikacja z czymś, tu jakiś wyłącznik wewnętrzny czegoś. Myślicie, że się znam? Otóż kurwa nie, więc chodźmy zobaczyć, co ma tutaj celowniczy przed sobą. Jeszcze taka ciekawostka. Haha, odwróciłeś już kamerę, spierdoliłem ci to. Otóż radiostacje w większości jak się je otwierało, bo to chyba jest radiostacja, jak się je w większości otwierało, pomimo opisów tutaj akurat polskich, ale też ewentualnie radzieckich, a we wnętrzu miały zazwyczaj bebechy po angielsku, czyli z Ameryki albo z Anglii. Dobrze, teraz już możemy się przejść w dół o jedno miejsce, do miejsca celowniczego, który jest smyrany kolankami bardzo przyjemnie przez, prawda, dowódcę. Ogólnie tutaj czołg wspomaga relacje międzyludzkie, pozwala je zacieśniać i dopracowywać braterską miłość. Dobrze, celowniczy ma tutaj przed sobą po pierwsze ten oto celownik. Gdyby wolał sobie wsadzić lewe oko, to ma tu taką gumę, którą może naciskać czołem, o tak. Bardzo inteligentnie. No w dużym skrócie robisz za cyklopa, nie? Tu masz jeszcze jakąś regulację, nie chcę jej rozpierdolić. To powinno być skalibrowane z działem. Tylko, że jak pierdolniesz w drzewo albo w cokolwiek, jak oglądacie te filmy, gdzie to T-34 zapierdala ta kurwa, wypierdala mury, drzewa, kurwa, niszczy całą dywizję pancerną niemiecką samo i to w ogóle nie używając działa, tylko smyrając ich lufą, to tak nie działa. Jak tylko smyrniesz lufą w drzewo, to już masz chuj, a nie celowanie z tego. Ale jeśli aktualnie to działa, to wsadzasz sobie tak, ryj, i widzisz sobie podziałkę, możesz sobie coś regulować. I teraz trzymając ryj tutaj, możesz zacząć się bawić obracaniem wieży i samego działa. I to akurat jest w miarę ergonomiczne pod warunkiem, że nie masz za sobą dowódcy, bo zwróćcie uwagę, że mi jest wygodnie, dlatego że się opieram o siedzenie dowódcy, którego nie ma. W dużym skrócie, jeśli tu siedziałby dowódca, to ja powinienem siedzieć gdzieś tutaj z jego kolanami w plecach, wpierdolony jajami mniej więcej tutaj w regulację od wieży i od działa. I tutaj się kurczowo trzymać tego celownika, a gdzieś tutaj napierdalając sobie w ryj obracać wieżę, nie? Także jak słyszeliście powiedzenie, że przejebane jak w ruskim czołgu, całkiem. Jeszcze nie zapominajmy, że większość tych mechanizmów lubi się zaciąć. Dobrze. Jeśli już strzelimy, powiedzmy, to w celowniku generalnie pole widzenia jest żadne. Zwłaszcza, że jeszcze odrzut buja ci czołgiem. Więc mamy tutaj taki oto fajny peryskopik, który się co prawda nie obraca,
ale można sobie robić nim tak góra-dół, o, takie wahadełko i możemy zobaczyć, czy cokolwiek trafiliśmy, jeśli dowódca nie widzi. Tu macie zazwyczaj najebane mnóstwo dymu, po strzale chuja widzicie, dopóki wiatr tego nie zwieje, to możecie sobie wróżyć z fusów, czy trafiliście, czy nie. Oczywiście zapomnijcie o używaniu tego podczas jazdy, jeśli ktoś wam pokazywał w filmach, że takie czołgi strzelały podczas jazdy, albo w ogóle ze stójki stawały i od razu strzelały, to jest gówno, prawda? Nie ma tu żadnych żyroskopów ani innej stabilizacji, to wszystko się buja, napierdala. No ale okej, jak już celowniczy tam sobie znajdzie jakiś cel za pomocą peryskopu, albo dowódca mu powie, bo celowniczy patrzy tylko na wprost, tylko dowódca patrzy dookoła, jak musi mu powiedzieć, gdzie ma się obrócić. No to tutaj mamy taki wspaniały bębenek, który nie wiem, czy widać, biały, który nam służy do obrotu wieży. No więc przy celowaniu obracamy sobie wieżę o tak, ręcznie. Ogólnie lepiej to robić lewą ręką. W ten sposób. I w ten sposób jest to umiarkowanie precyzyjne. Natomiast, jeśli chcemy obrócić wieżę szybko, to tutaj trzeba pociągnąć, kurwa, trzeba pociągnąć za ten cyndzel, żeby włączyć elektryczne. O. Dobrze. Ruch jest taki, że się ciągnie tak, zdejmuje blokadę, wsadza tak i tak mamy, kurwa, aha. Teraz się zacina do odmiany. Ale tak powinno działać to elektrycznie. O! Nie wiem, czemu nie chcę w drugą stronę. Ale chuj, nieważne. W drugą stronę sobie wrócimy ręką. Tak, jak tam na filmie oni wszystko robili tak szybko i tak zajebiście, nic im się nie zacinało, no to tak, to generalnie na filmie. Dobra, drugie białe. Drugie białe jest od wysokości działa. To już jest tylko ręczne. Na przekładni. I sobie możemy podnosić i opuszczać działo oraz walnąć tym w kolano. Wspaniała sprawa. Dobrze. No to generalnie wieżę mamy. Natomiast z tyłu są takie dwa zwiastuny nowej nadziei, fałszywej nadziei. Po 3 strzałach tutaj generalnie nic nie widać, nie da się oddychać. I te dwa wentylatorki miały w teorii wyciągać gazy po prostu z armaty. W dużym skrócie gówno prawda i podczas normalnej obsługi użytkowania tego czołgu większość czasu, nawet w warunkach bojowych, włazy były otwarte, bo tu się kurwa oddychać nie dało. Takie tutaj genialne, prawda, komfort załogi. No ale podobno pod Stalingradem taki pojazd przyjeżdżał 1,5 kilometra, więc kogo kurwa obchodziło, czy w te 1,5 kilometra się w środku uduszą, czy nie. No, to teraz przejdziemy do przedziału kierowcy i tego, jak to kurwa prowadzić. Zapomniałem, że chciałem iść do kierowcy, zapomniałem o ładowniczym. No ale ładowniczy w czołgu to trochę jak basista w zespole, czyli nikt nie pamięta, że w ogóle istnieje. Ale tutaj już jest generalnie troszeczkę zmodernizowany ten czołg w stosunku do tego, co było w 4 pancernych. Ponieważ ogólnie to jest tak, że tu powinno tylko stać takie drewienko, na którym siedział ładowniczy i jak się wieża obracała, to musiał sobie popierdalać na nogach dookoła. To już jest siedzonko, które obraca się chyba nawet z wieżą, więc jest to duży luksus. Jest to siedzenie, proszę bardzo, składane. Czyli jest to pojazd 4 lub 5 osobowy, zależnie jak sobie go skonfigurujemy, prawda? Ale dobra, śmieszki śmieszkami. Ładowniczy ma generalnie ambitną pracę polegającą na tym, że wyjmuje pociski stąd i wsadza je tutaj, zależnie od tego, co mu powie dowódca. I teraz jak się ładuje te pociski, bo podejrzewam, że każdy kiedyś, jeśli był jakkolwiek zainteresowany 4 pancernymi czy innymi militariami, chciałby sobie załadować działo. No i tutaj cała zabawa polega na tym, ja też niespecjalnie umiem, ale trzeba pamiętać przy ładowaniu po pierwsze, żeby przypadkiem nie złapać sobie pocisku tak, bo zamek działa nam zrobi kuku. A druga kwestia, trzeba się nie bać tego zamka i wpierdolić go mocno płaską ręką. Czyli wsuwamy sobie pocisk, do tego działa 85 mm. I teraz trzeba to zrobić energicznie, co ja niekoniecznie zrobię dobrze. Chyba się nawet udało. No i teraz mamy dźwignię tutaj po prawej, którą dźwignią blokujemy. I po wystrzale, trochę jak w ręcznym, przyciskamy tutaj blokadę. I teraz znowu trzeba bardzo energicznie to zrobić. Mi wyszło to jako srako. Poprawnie wykonany ten ruch powinien sprawić, że... Oho, nawet nie do końca się odblokowała. O, jeszcze raz. Nadal nie. Tu mamy takie małego pomocnika do ładowania.
żeby sobie wsuwać ten pocisk po nim, opuszczonego. No i w tym momencie mocny ruch, ok. Po prawej mamy jeszcze sprzężony z działem karabin maszynowy, głównie służący do wymiatania przy okazji przed pojazdem. Zapasowe taśmy do niego, nie, to są magazynki, to nie jest taśmowe, magazynki. No i jeszcze tutaj jest taki rygielek śmieszny, że ewentualnie można było prowadzić ogień z broni podręcznej po wyjęciu tego rygielka. No i bonusowe wizjery do rozglądania się dookoła wieży, ale takie jest dość małe pole widzenia. I bardzo wąskie, ale to głównie po to, żeby po prostu pociski miały niskie szanse, pociski karabinowe wpaść do środka tędy. Skoro pokazałem już, jak się obsługuje działo, to może zaprezentujemy jego działanie w praktyce. Akurat tak się składa, że mamy nawet obiekt ćwiczebny w postaci mojego Poloneza A2+. Kompletny śmieć. Obiecałem wam, że jego koniec będzie widowiskowy, więc okazja jest doskonała. No i ktoś musiał to w końcu zrobić, bo A2+ sam w sobie jest parodią samochodu, a mój egzemplarz to był jeszcze do tego śmieć nieprzeciętny. A więc pozbawiliśmy go płynów i wartych odzyskania części, zabezpieczenie peposz jest w gotowości, więc można zacząć zabawę. O, tu jest skurwys. No chodź do tatusia. Amba Fatima, był Polonez A2+ i zaraz będzie Niwa, kurwa. No skurwysynu. No to odłamkowy ładuj. Ogólnie to nie starczyło już w tym filmie miejsca na cały materiał z demolki Poloneza, a szkoda go marnować, bo jest piękny, więc najbliższą sobotę na kanał wjedzie wersja reżyserska pod kryptonimem T-34 kontra Polonez. Gwarantuje najlepsze kino akcji na najwyższym kambodżańskim poziomie. Jeszcze więcej wybuchów i czystej rozpierduchy, no i będzie dodatkowa scena z latającym atom. Czysta radość z demolowania tego wyrobu samochodopodobnego. Kurwa, co się dzieje? Co ma być? Panie, kurwa, wypierdalaj mnie z tym profesjonalizmem stąd, już, szybko! Wypierdalaj, mówię! Kurwa! Co do napędu, jak wspomniałem, napędzane były tylne koła za pośrednictwem 5-biegowej, niesynchronizowanej skrzyni. Swoją drogą, w którymś raporcie wywiadowczym z USA podobno odkryto, że skrzynia biegów bazowała na konstrukcji ze starego amerykańskiego ciągnika. No cóż, Sowieci niczego nie marnowali. Silnik to W2, wysokoprężny 12-cylindrowy, widlasty o pojemności 38,8 litra i mocy w okolicach 500 koni mechanicznych. W różnych wariantach napędzał w zasadzie większość radzieckich czołgów w tym okresie. Według raportu CIA z lat 50. była to konstrukcja oparta na silniku lotniczym Hispano-Suiza HS-12Y, na którego licencję ZSRR kupił jakiś czas wcześniej. Przy czym była to jednostka znacząco zmodyfikowana. Ogólnie to on był całkiem nowoczesny, m.in. w całości wykonany z aluminium, dzięki czemu był stosunkowo lekki i dzięki temu również łatwy w serwisie, po prostu było łatwiej go podnieść. Charakterystyczna cecha to nierówny skok tłoka między dwoma grupami cylindrów. Lewe miały trochę inny niż prawe. Co do spalania, to pożerał między 250 a 350 litrów paliwa na setkę oraz 20-30 litrów oleju. Za to miał taką przewagę nad benzyniakami w niemieckich czołgach, że ograniczał nieco ryzyko pożaru po trafieniu. Główna wada, poza niską trwałością, beznadziejne odśrodkowe filtry powietrza wymagające bardzo częstego czyszczenia i tak nieskuteczne w warunkach dużego zapylenia. Po prostu silnik teciaka zaciągał pył do komór spalania, drastycznie przyspieszając swoje zużycie. A i tak we w miarę dobrych warunkach popracuje może z 200 godzin między remontami. Wszystko dookoła niego było maksymalnie proste. Nie miał tłumików, a do budy był mocowany na sztywno, bez poduszek. Tak było taniej, ale za to w kurwę głośno i z pełnym przenoszeniem wibracji na kadłub. W skrócie, w połączeniu ze stalowymi gąsienicami teciaka było słychać z dwukrotnie większej odległości np. czołgi alianckie, w sensie np. z pół kilometra go było słychać.
No ale znowu, koszty miały być jak najniższe i dbano tylko o to, co było absolutnie konieczne, by czołg spełnił swoje zadanie. Chuj z resztą. Na przykład w środku pojazdu, w odróżnieniu od choćby niemieckich wozów, nie stosowano żadnych wygłuszeń czy obić tapicerskich. Na co to komu, jak wóz przejedzie 60 km i zostanie rozjebany? Jakbyście potrzebowali ubezpieczyć swojego Poloneza na AC przed rozjebaniem z czołgu, to ewentualnie byście potrzebowali mieć OC na swój czołg, gdybyście rozjebali samochód, no to tego drugiego wam nie mogę polecić, bo OC na czołgi chyba nie ma. Ale to pierwsze to możecie poszukać tam w linku, to tam też są też te OC, nie? Nie pamiętacie co to za link. Jak coś to przyjdę, że tam na dole w opisie macie porównywareczkę, żeby sobie wybrać tańszy OC lub AC. I macie tam minus 150 zł z tego linku, także w sumie to polecam całkiem. Zwłaszcza, że można z polecajek zebrać 2000 i wtedy można sobie kupić Poloneza, żeby go rozjebać. No to witamy na miejscu tutaj kierowcy, znanego wielkiego Gruzina i nie chodzi o Józefa. To jest w ogóle stuningowane i tak miejsce kierowcy, w sensie fotel jest przesunięty odrobinę do tyłu, żeby dało się przy 1,80 m plus w ogóle operować tym czołgiem. I najbardziej przejebane w T-34 miał kierowca. Ogólnie to tak, jak to się obsługuje? Pedały są dość podobne do samochodu, ponieważ tak, tu mamy pedał gazu, tu mamy hamulec, a tam mamy po lewej, nie wiem na ile to będzie kurwa widać, tam po lewej mamy sprzęgło. I to jeszcze jest ten element normalny. Oczywiście jest to przyrząd siłowniowy, tak? Można wyciskać na nogi, ale to jest jeszcze chuj. Bo teraz tak, jeśli chodzi o to, jak obsługujemy dalej, no to tu regulujemy sobie, prawda, tego wolne obroty silnika, przy czym jeszcze nie wiem jak się je zmniejsza, bo tak są na maksa wypierdolone w górę. Dobra, wciska się, odblokowuje, ustawia wolne obroty silnika. Tu mamy legendarną skrzynię biegów z T-34. No więc tutaj ta skrzynia biegów już jest zrobiona, nie najgorzej. Więc jakoś tam da się te biegi wrzucić. Aczkolwiek nadal jest to kurwa siłowanie się, nie? Patrzeć trzeba tutaj na te 3 wodziki u dołu, żeby widzieć jaki bieg w ogóle wchodzi. Normalnie w warunkach wojennych, jak te skrzynie biegów były zrobione chujowo, no to najczęściej w wyborze biegu musiał pomagać tutaj ten siedzący na miejscu aktualnie całki radiotelegrafista, nie? Bo inaczej się tego nie dało wrzucić. Tutaj nawet coś chodzi, nie mam pojęcia czy to są biegi, czy to są jakieś coś przed biegami, no ale coś mi się tu rusza. I teraz tak, jak wrzucimy sobie bieg, to wciskamy sprzęgło, wciskamy sprzęgło, wrzucamy bieg, tak? I teraz najśmieszniejsza rzecz. Otóż zapierając się, najlepiej zapierając się bonusowo tutaj gdzieś nogą, ciągniemy do siebie obie te wajchy, robimy klatę, odpuszczamy teraz sprzęgło, trzymając to cały czas i dodając gazu, kurwa nie blokując przy okazji nogi, odpuszczamy wajchy i ruszamy. I teraz tak, jak już nam czołg jedzie, jeśli chcemy skręcić, to bierzemy sobie 2 rękami jedną wajchę i blokujemy tam jedną gąsienicę, a całą siłę, że tak powiem, silnika walimy na drugą. Czyli hamujemy po prostu jedną z gąsienic. Generalnie to i tak tutaj jest zrobione nieźle, bo ten czołg jest po remoncie i to jak na te 34 obsługuje się dość łatwo. Natomiast w warunkach bojowych często trzeba było biegi wrzucać kurwa łomem. Także pod tym kątem spoko. Teraz tak, uruchamianie silnika. Nawet przed rozruchem trzeba sobie nabić ciśnienie oleju, generalnie napompować oleju do silnika. Potem mamy rozruch tutaj rozrusznikiem elektrycznym. Ogólnie to podejście się zmieniało. W czasach wojennych używało się przede wszystkim rozrusznika elektrycznego. Sprężone powietrze, które znajduje się przed nami w butlach, bo ten czołg nie ma swojej sprężarki. To był taki zapas generalnie rezerwowy do rozruchu, żeby, nie wiem, uszkodzone są akumulatory, coś się stało, możemy sobie wtedy dokonać rozruchu za pomocą sprężonego powietrza. Potem po wojnie się to zrobiło już mieszane, te butle trzeba nabijać zewnętrznie, jest to upierdliwe, etc., etc.
Teraz tak. Po lewej mamy generalnie oczywiście bezpieczniki, obrotomierz, na którym trzeba zwracać uwagę, żeby nie przekręcić silnika. On może maksymalnie 10 minut pracować na pełnym gazie. Prędkościomierz, no i oczywiście te wszystkie rzeczy związane z obsługą silnika. Dalej, czy można oberwać w łeb tym tutaj włazem? Otóż niespecjalnie, on jest raczej tak zrobiony, żeby było trudno go zamykać. Jest na sprężynie na siłowniku. Ten siłownik jest blokowany tutaj takim pokrętłem. I dopiero jak to pokrętło sobie odkręcimy, to możemy zamknąć właz, którym trzeba się trochę siłować. Chodź tu, kurwa. Chodź tu, kurwa. O, regulujemy, prawda, tego. No i dobra, i mamy teraz zamknięty właz, więc kierowca widzi tylko coś na wprost tutaj przez te klapki. Te klapki można sobie zamknąć, te takie wizjery. To generalnie było w T4 pancernych, że oni się jakby zamykaniem tych klapek porozumiewali, nie? Że tutaj sobie ciągniesz, tu masz blokadę, ciągniesz w dół, zamykasz klapkę i oni tak sobie mrugali tam, jak nie było łączności, nie? Można obie zamknąć, nic nie widzieć. Dobra, no i jeszcze ostatnie miejsce w czołgu, tak zwany radiotelegrafista, KM-ista, który przed sobą ma KM, mógł tam nakurwiać na radiostacji. Z KM-u to raczej tak strzelał na ślepo ogniem zaporowym. No i on miał przesrane, jeśli czołg oberwał, ponieważ mógł albo uciekać w górę, po tym jak ładowniczy uciekł, albo mógł próbować przeciskać się do przesranego włazu kierowcy, jak już kierowca się wygramolił, lub jego jedyny własny właz to ten na dole, który jak widać jest wielkości buta całki i którym mogą się zmieścić co najwyżej dzieci, ponieważ ten właz też nie otwiera się w pełni i wymusza na tobie takie zagięcie się taką wydrą w dół pod czołg, o ile w ogóle uda się nim wyczołgać. Także w sytuacji, kiedy czołg płonie i zaraz wybuchnie, jest to absolutnie rewelacyjny sposób na ewakuację z niego. A teraz, ale żeby nie było, kierowca też ma przesrane, teraz spróbuję jak łamaga przecisnąć się przez właz kierowcy. Powinno wysiadać tego czołgu. Dobra, prawie się udało. Opowiedziałem już, jak się jeździ tym czołgiem w teorii, a w praktyce, otóż w tym egzemplarzu dzięki remontowi i poprawkom nie było aż tak strasznie. Okej, wbicie biegów nie jest łatwe, a wajchy do sterowania to przyrządy siłowniowe do robienia pleców, ale poza tym jakoś przetrwałem. Tylko hałas jest kurwa niemiłosierny, w mordę potężnie pizga, a jak Gruzin z 4 pancernych skręcał jedną ręką, to musiał być Pudzianowskim. Bez 2 rąk na wajsze to jest chuj, a nie skręcanie. I zdarza się, że potem wajcha nie wróci. Trzeba też uważać, zmieniając biegi, by przypadkiem nie wrzucić 2 naraz i nie zablokować skrzyni. Tak, kurwa, da się tak zrobić. Generalnie wszystkie mechanizmy to czysta mechanika, zero wspomagania, więc dają wpierdol kierowcy. Ale poza tym wspaniała zabawa, na krótką metę. Komuś, kto musiał tym kierować w warunkach wojny w rozklekotanym frontowym egzemplarzu, naprawdę współczuję. To musiało być przejebane. No i to by było na tyle na dzisiaj i widzimy się w sobotę na oglądaniu superprodukcji kambodżańskiego kina akcji z ostatecznym starciem Polones Atu kontra czołg. Gwarantuję bardzo niskich lotów fabułę, fachowo spierdolone wybuchy i inne takie. No i na koniec przypominam o minus 150 Ziko na OC, które czeka na was w linku w opisie. No i chuj, no i cześć.